Co jakiś czas otrzymuję pytania od Was na temat tego, czym tak naprawdę agent nieruchomości się zajmuje. No bo w telewizji ponoć widać tylko te prezentacje tych pięknych domów, pięknych mieszkań, pięknych apartamentów. Natomiast ta praca agenta nieruchomości, no gdyby to polegała tylko na tym, że prezentujemy mieszkania, no to po pierwsze nie moglibyśmy tak wiele zarabiać, po drugie ten zawód byłby tak prosty, że jeszcze więcej ludzi byłoby w tym zawodzie, więc czym tak naprawdę na co dzień zajmuje się agent nieruchomości? O tym Wam dzisiaj opowiem. Zapraszam. Pierwsza czynność pracy agenta nieruchomości to jest w zasadzie wyszukiwanie nieruchomości. Od tego się zaczyna dzień, gdy się wypije kawę. I teraz możemy wyszukiwać taką nieruchomość w dwojaki sposób. Po pierwsze, możemy wyszukiwać po to, aby mieć swoją bazę, abyśmy mieli tak zwany towar na półkach. Czyli takie nieruchomości, jakie znajdziemy, później będziemy mogli prezentować. I tu już bym od razu podkreślił, jeśli ktoś to będzie brał pod uwagę. Wybierajcie takie nieruchomości, którymi chcielibyście się zajmować. Bo najgorsze, co może być, to sprzedawać towar, którego nie lubicie, albo w który sam nie wierzycie, albo który Wam się nie podoba. Więc jeśli Wam się jakaś nieruchomość nie podoba, to jej po prostu nie bierzcie. Znajdzie się agent, któremu się spodoba i zajmie się tą nieruchomością dany agent w sposób pewnie jeszcze bardziej oddany, bardziej przemyślany i bardziej to zrobi od serca. Natomiast sprzedawanie czegoś, czego sami nie rozumiemy, albo będziemy w tym nienaturalni, albo będziemy fałszywi, to na pewno będziemy słabymi sprzedawcami, a jeśli będziemy słabymi sprzedawcami, to najprawdopodobniej będziemy też słabymi agentami nieruchomości. Drugi rodzaj wyszukiwania nieruchomości jest taki, że przychodzi ktoś do nas i mówi: słuchajcie, szukam takiego i takiego domu, czy zechcielibyście dla mnie go znaleźć. I to jest takie szukanie troszkę na zlecenie, nawet nie troszkę, to jest całkiem na zlecenie szukanie, tylko to jest ważne, abyśmy byli jedynym agentem poszukującym dla danej osoby, aby się nie okazało, że 15 agentów z 12 różnych agencji szuka dla danej osoby domu, bo wszyscy na tym stracimy, wszyscy, i agenci, i ten poszukujący, bo się zamieszania za dużo narobi i być może ceny dobrej nie osiągniemy, ale to są te dwa rodzaje wyszukiwania nieruchomości, którymi teoretycznie na samym początku zajmuje się agent nieruchomości. No dlaczego? No bo jeśli nie będzie miał nieruchomości, no to nie będzie miał z czym pracować, nad czym pracować, przy czym pracować, więc te nieruchomości trzeba znaleźć. I chyba ta umiejętność wyszukiwania nieruchomości to jest właśnie tym pierwszym sitem, najważniejszym, które w ogóle nie jest sexy, które jest brzydkie, to jest praca, której się nie lubi, to jest bardzo stresująca momentami praca, szczególnie dla początkujących agentów, bardzo trudna. Natomiast tę pracę praktycznie każdy agent w większości modeli biur nieruchomości musi przejść. Natomiast gdy to się przejdzie, no to już później jest troszkę lepiej, bo kolejną rzecz, no to trzeba to sformalizować, czyli trzeba podpisać jakieś tam umowy. Każda agencja ma inne umowy, każda agencja w innym momencie być może podpisuje umowy, niektórzy podpisują dopiero przed notariuszem, niektórzy zanim w ogóle cokolwiek z daną nieruchomością zrobią, ale to jest ta kolejna rzecz, którą po wyszukaniu danej nieruchomości trzeba jakoś sformalizować. Kolejną rzeczą, jaką się być może agent nieruchomości zajmuje, to już zależy troszkę od agencji, ale myślę, że niebawem wszystkie do tego dojdą, to jest przygotowanie danej nieruchomości. Jeśli pracujemy na zlecenie właściciela, no to w naszym interesie jest, aby ta nieruchomość jak najlepiej wypadła. W naszym interesie jest zrobić, aby ta nieruchomość nie była okazją, bo nie po to się zatrudnia specjalistę, aby robił z naszej nieruchomości okazję. Specjalistę można zatrudnić po to, aby rynek myślał, że to jest okazja, ale to nie może być okazja, bo tu musimy na korzyść właściciela pracować, jeśli na jego zlecenie pracujemy. Więc dane przygotowanie nieruchomości to już może być rzecz czasochłonna. Ta rzecz może polegać też na tym, że my w tym bierzemy czynny udział, ale może to polegać też na tym, że zlecimy właścicielowi dane czynności. Być może jakąś ekipę trzeba będzie zorganizować, która przez weekend do góry nogami wywróci dane mieszkanie i to wcale nie musi być drogie, ale nagle to mieszkanie będzie fajnie wyglądało. Na te czynności wpływa także czasami homestaging, który trzeba już przygotować przy udziale z właścicielami nieruchomości. No i kolejną rzecz, gdy mamy już ten homestaging, tę nieruchomość już troszkę poprawiliśmy, no to przygotować trzeba jakąś sesję foto. My, pamiętajcie, jesteśmy wtedy opiekunem nieruchomości, czyli ta czynność jest taka, że przychodzi z nami fotograf i odradzam raczej, żebyśmy my robili fotografię, jeśli to są drogie nieruchomości, jeśli to są nieruchomości o przeznaczeniu mieszkalnym, no chyba że naprawdę naszą pasją kiedyś była fotografia i robimy to bardzo dobrze. Natomiast jeśli jesteśmy agentem nieruchomości, to się skoncentrujmy na tym, aby być tym agentem nieruchomości, a nie na uczeniu się obsługi porządnych aparatów
obsługi programów graficznych, którymi czasami trzeba podkreślić jakieś kolory, żeby był lepszy kontrast, bo to różnie ze światłem bywa. Także nie róbmy tego, ale nadzorujmy, bo to jest kolejna nasza czynność, to właśnie zrobienie tej sesji fotograficznej, no bo przecież musimy tymi fotografiami później prezentować te nieruchomości. Gdy już mamy przygotowany wizerunek tej nieruchomości, możemy ją gdzieś zaprezentować, no to wtedy właśnie prezentujemy. Prezentujemy ją najczęściej już w tych czasach w internecie, no po to, aby przykuć wzrok osób zainteresowanych, potencjalnie zainteresowanych tą nieruchomością. Być może kolegów z innych agencji, koleżanek z innych agencji, którzy pracują z jakimś klientem, właśnie tym kupującym, który być może będzie szukał tej nieruchomości, jeśli my nie mamy w bazie takiej osoby, która być może będzie zainteresowana. I to są te czynności, które przygotowują nas właśnie do tych działań, które później widzimy w telewizji. Czyli jeśli ktoś do nas zadzwoni już na daną nieruchomość, chce ją obejrzeć, no to tutaj pamiętajmy, od razu lecimy do tej nieruchomości. Jak najszybciej musimy spowodować, aby było oglądanie. Bez oglądania nie ma sprzedawania. I to nadal nie są te czasy, że zdjęcia fotograficzne, wycieczki wirtualne czy wycieczki wideo nadal nie sprzedają nieruchomości. Oni mogą ewentualnie zrobić sito, ale one nadal nie sprzedają, więc naszym celem wtedy jest omówienie tego spotkania. No i wtedy, gdy omówimy to spotkanie, to zaczyna się to w naszym zawodzie, co widzimy często w telewizji, co widzimy w tych kanałach nieruchomościowych, czy czasami już na kanałach YouTube, czyli rozpoczyna się prezentowanie nieruchomości. Tutaj już często każdy agent, może każda agencja ma jakiś swój indywidualny sposób prezentowania tych nieruchomości. Jedni w sposób bardziej oczywisty prezentują, drudzy może bardziej w to poezji dają albo romantyzmu nawet. Inni potrafią całkowicie jakieś opowiadania rodzinne i ciekawostki przy takich prezentacjach nieruchomości wdrażać. Na pewno to jest bardzo ważna część naszej pracy, właśnie ta prezentacja, natomiast zanim do niej dojdzie, to te poprzednie czynności wszystkie musimy wykonać, ale często od tej prezentacji zależy, co się później wydarzy. I jeśli mamy dość wyjątkową nieruchomość, to musimy stanąć na głowie, żeby z każdej prezentacji jak najwięcej wyciągnąć. Z każdej prezentacji jak najwięcej wyciągnąć, bo w przypadku wyjątkowych nieruchomości może się okazać, że w naszym mieście, w którym pracujemy, w naszym regionie jest przykładowo 6 osób, które mogą być potencjalnie zainteresowane nabyciem tej nieruchomości. I jeśli trafimy na jakiś gorszy moment nasz, bądź nie wiem, może właściciela, że nam coś gorzej zostawi nieruchomość, to może się okazać, że my 2-3 pierwszych klientów przepalimy. I nam pozostanie już tylko 3, którzy mogą być w gronie zainteresowania daną nieruchomością. Przy mieszkaniach dwupokojowych nie jest to może taki problem, bo tego jest dużo zamienników i czasami ludzie przy tych dwupokojowych mieszkaniach nie są aż tak bardzo nakręceni na wszystkie wytyczne, które tworzą całość fajności danej nieruchomości. Ale jeśli ta nieruchomość będzie specyficzna, będzie niecodzienna, to się tego musimy pilnować, aby jak najbardziej dopracowane były te prezentacje i aby każda była jak najbardziej kaloryczna. W teorii czym większa nieruchomość, tym mniej na nią potencjalnie chętnych, więc tu do tych nieruchomości trzeba jak najlepiej podejść i nie można podchodzić całkowicie w rutyniarski sposób. Gdy już nam się uda, przykładowo z tych 6 chętnych, kogoś zaciekawić tą nieruchomością, no to jeśli nam na przykład właściciel zlecił albo nas o to poprosił, no to możemy brać udział w negocjacjach. Możemy wiedzieć, jeśli mamy relacje, mamy jakieś zaufanie, możemy wiedzieć, że w danych widełkach możemy się poruszać bez jakiegoś tam kontaktu telefonicznego z właścicielem. Czyli przykładowo mamy nieruchomość wystawioną za 1 400 000 zł, to może się okazać, że do 1 340 000 bez telefonów, bez maili, bez listów możemy decydować o tym, jak postąpimy z ceną ofertową, albo już w zasadzie bardziej transakcyjną tej nieruchomości. No i wtedy się rozpoczynają te negocjacje. I tutaj też naprawdę jest bardzo dużo technik negocjacyjnych, jest bardzo dużo osób, które w swój sposób jakiś dla siebie tylko zrozumiały negocjują, ale często robią to bardzo skutecznie, bardzo trafnie, więc te negocjacje teoretycznie czym mniejsze mieszkanie czy ogólnie nieruchomości, czym więcej na nią jest chętnych, tym te negocjacje raczej trwają krócej i są może bardziej dynamiczne. Natomiast jeśli jest nieruchomość mniej popularna, mniej jest na nią chętnych, to te negocjacje potrafią całkiem inaczej wyglądać i naprawdę potrafią trwać nawet miesiącami, gdy w skład tych negocjacji wchodzą jeszcze jakieś rozmowy prawne, jakieś warunkowe dopracowanie dokumentów. Być może tymi dokumentami też się zajmujemy i w tych lepszych agencjach raczej agent nieruchomości po tych negocjacjach, gdy wiadomo, że jakaś transakcja już się szykuje, to raczej po stronie agenta nieruchomości jest tak, że
organizowanie tej całej dokumentacji. Właśnie w tych czasach koronkowych, które się teraz pojawiły, bardzo różnie z tymi dokumentami jest. Są jedne urzędy szybsze, są drugie urzędy troszkę wolniejsze, tu jest troszkę mniej czasu na pomyłki, bo zanim będzie pomyłka, to nie zawsze nam ktoś od razu to sprawdzi. Może się okazać, że na feedback będziemy czekali listem poleconym, że coś zostało nie tak wykonane albo jakiś tam znaczek skarbowy był źle naklejony czy źle wybrany. To są te czynności, które my jako agenci nie musimy ich robić, ale w dobrym tonie jest, żebyśmy to robili. I ponieważ my się tym zajmujemy teoretycznie na co dzień, to na pewno to lepiej zrobimy, niż by to robił właściciel. I dobrze, że to robimy, bo teoretycznie coraz bardziej to nasze działanie wyręcza właściciela z tych takich działań dodatkowych, z takich czynności towarzyszących. Dzięki temu rzeczywiście ten nasz zawód jeszcze bardziej może się stać takim lepszej rangi, może powoli premium będzie kiedyś tym zawodem. Po tych wszystkich negocjacjach, po tych dokumentach, no to najczęściej, jeśli transakcja dotyczy sprzedaży, to raczej my te dokumenty dostarczamy do notariusza i najczęściej też bierzemy udział jako taki opiekun jednej ze stron podczas aktu notarialnego, więc wysłuchujemy, koncentrujemy się, czy nie ma tam jakiejś literówki, bo akty notarialne potrafią mieć sporo literówek, one często na jakimś drafcie są budowane i te zamiany kopiuj wklej, te panie, które tam pracują, czy panowie w tych kancelariach notarialnych, to też ludzie, więc też się potrafią czasami jakąś zrobić literówkę, czy w danych z PESEL-u, czy z dowodu osobistego, też potrafią być jakieś różne zmiany, więc tam w pełnej koncentracji jesteśmy. Pamiętajmy też, że tam być może właściciel, który mieszkał w danym mieszkaniu 15 lat, może mieć nagle jakieś mocne wspomnienia, więc my tam możemy być nawet czasami jakimś pocieszycielem, prawie że psychologiem, bo może tam naprawdę się łezka wokół komuś tam zakręcić, więc taką osobę też czasami warto pocieszyć, bo były też takie sytuacje, że ktoś się naprawdę podczas aktów notarialnych rozmyślał od sprzedaży i wszystko poszło na marne, natomiast miał w jakimś stopniu takie prawo. Różne konsekwencje są po takim zachowaniu, ale prawo jednak dana osoba ma i dopóki nie będzie akt notarialny podpisany, można z tego się wycofać. Gdy już jesteśmy po tym akcie notarialnym, no to najczęściej zostaje nam sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego i bycie po raz ostatni najczęściej właściciela w danym mieszkaniu, gdzie wszystkie liczniki spisujemy, gdzie się rozliczamy z ilości kluczy do skrzynek pocztowych, do garażu, do piwnicy, do domofonu. I to jest mniej więcej cała czynność taka od początku do końca, którą wykonuje agent nieruchomości i na czym polega jego praca. Natomiast każda nieruchomość potrafi być inna i potrafią czasami być takie czynności, o których teraz w ogóle nawet nie pomyślałem, bo nie wpadłem na to, że może to mieć miejsce. Są różne sytuacje rodzinne, różne sytuacje prawne i nasza praca też może czasami na przykład polegać na tym, że jest 15 spadkobierców jakiejś nieruchomości, która jest fajna i my będziemy tą osobą scalającą na przykład. I może się okazać, że ta praca scalająca tych wszystkich spadkobierców, żeby to zebrać do kupy i sprzedać im nieruchomość, może zająć 90% czasu i naszej energii w ogóle i naszej wiedzy z całych czynności, jakie wykonuje agent nieruchomości, gdy to już ma dojść do sprzedaży. Także tak ciężko powiedzieć, bo ustawa nam nie mówi wyraźnie, co mamy robić, więc ciężko to od A do Z powiedzieć, co powinniśmy robić. Natomiast rynek i oczekiwania rynku mniej więcej sugerują, co powinniśmy zrobić, aby doszło do tej transakcji, bo w końcu do tej czynności jesteśmy zatrudniani. Tyle mniej więcej, jeśli chodzi o to, czym się zajmuje agent nieruchomości, więc dziękuję za obejrzenie tego odcinka i zapraszam ponownie.